Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony Shrimp Time, a my słuchajcie, moi mili, ruszamy z kolejnym odcinkiem. O tym zbiorniku powiem wam troszkę więcej w następnym filmie, natomiast z racji tego, że jest robiony jego reset, natomiast moi drodzy, postanowiłem przy okazji resetu wykorzystać ten zbiornik do testu jednej metody. Jak wiecie, u mnie na bucefalandrach w tym zbiorniku wystąpił glon i wystąpiły krasnorosty. I one utrzymywały się, słuchajcie, bardzo długo, nie byłem w stanie z nimi za wiele nic zrobić, więc zacząłem szperać w internecie i szukać skutecznych rozwiązań, żeby powalczyć z glonem i żeby powalczyć z tymi nieszczęsnymi krasnorostami. I naciąłem się, słuchajcie, na jedną metodę. Ta metoda polega na zastosowaniu właśnie takiego preparatu, który tu widzicie w słabym oświetleniu, bo w słabym, ale go widzicie. Jest to zastosowanie, słuchajcie, wody RO. To rozwiązanie ma wiele plusów, wiele minusów. Ja w końcu postanowiłem sam to wytestować, ponieważ chcę troszkę więcej bucefalandr do niektórych zbiorników wprowadzić i chciałbym wiedzieć, jak sobie radzić, jeżeli takie problemy nam wystąpią w tych zbiornikach. Ale zacznijmy od początku. Tu macie mniej więcej wygląd bucefalandry zaatakowanej ekstremalnie przez glona. Tu musicie brać poprawkę, że ten glon jeszcze powstał w związku z czyszczeniem szyb, więc dużo tego glona, który widzicie na dnie, który widzicie na bucefalandrze, to jest też efekt mojego przygotowania zbiornika do tego, żeby ten zbiornik zresetować, więc roślinki w aż tak opłakanym stanie nie były, jak to teraz wygląda. Natomiast no niewątpliwie największym problemem z tymi roślinkami tutaj, w tym konkretnym zbiorniku, jest to, że zostały zarośnięte krasnorostem. I ten krasnorost niestety w żaden sposób nie chciał z czasem ustąpić, nie chciał zejść, trzymał się i postanowiłem z nim zawalczyć, sprawdzić, jak metoda związana właśnie z zastosowaniem wody utlenionej zadziała na popularnie zwane krasnale. Macie zbliżenie listka, na tym listku też widać leciutki porost glona, no i w tle glony, krasnorosty, cały ten syf, który się zebrał na biednych roślinkach, no niestety tu się pojawia. Pamiętajcie przy tym, że w tym filmie pokazuję, jak wyglądał mniej więcej test. Ja tej metody generalnie nie powiem wam, czy polecam, czy nie polecam. Nie stosowałem tej metody w szczególności w zbiorniku z działającym krewetkarium. Ale teraz przechodzimy. Pierwsze moje podejście, czyli dość obfite, dość obszerne zalanie biednej bucki wodą utlenioną, w zbiorniku, w którym mamy wyłączoną filtrację i w którym nie ma krewetek, ponieważ krewetki z tego zbiornika zostały odłowione. Przy okazji powiem wam, że wyławianie krewetek z dobrze działającego, no może nie z dobrze, bo tutaj pewne problemy się zaczęły pojawiać, ale też nie chcę wam następnego filmu spoilować. Z działającego zbiornika, gdzie mamy wylęk młodych, to jest dramat, ponieważ nałowiłem około 100 sztuk krewetek z tego zbiornika i cały dzień praktycznie z przerwami odławiałem te krewetki, szukałem przecinków. No, nie polecam i nie życzę wam tego, żebyście często musieli takie zabiegi robić. Tak jak widzicie, roślinka potraktowana wodą utlenioną zaczyna nam bąbelkować. Zakładam, że to właśnie jest ten tlen, który zaczyna działać i widząc taki efekt, pojawiła się u mnie nadzieja, że być może ta metoda działa, że być może jest ona skuteczna i niedługo będę miał piękne i śliczne bucefalandry.
Z tego, co też widziałem przy stosowaniu tej metody, musicie pamiętać, że jak macie delikatniejsze rośliny, jakiś trawnik, heniek, tego typu rzeczy, to one takiej kuracji mogą nie przeżyć i może to na nie źle zadziałać. Tutaj już widzimy po podłożu i po tym glonie, który zaczyna się z podłoża unosić, który w żaden sposób nie był do niego zamocowany, że chlapnąłem dość zdrowo. I powiem wam też szczerze, że nie do końca jak taka terapia może wpłynąć na samo podłoże aktywne i na parametry wody. Widząc to, co się dzieje w zbiorniku po takim zachlapaniu, tak naprawdę w mojej ocenie nigdy w życiu bym nie zastosował tej metody przy chodzącym krewetkarium, bo zakładam, że taka mocna reakcja może świadczyć o tym, że parametry wody mogą szaleć w tym momencie. Musimy też pamiętać, o ile się nie mylę, że nośnikiem w wodzie utlenionej jest kwas, który też może negatywnie nam na delikatne krewetki zadziałać. Jedno, co na pewno zauważyłem już na tym, słuchajcie, etapie, to jest fakt, że te nieprzyczepione glony bardzo szybko zaczęły odrywać się, a również te glony, które gdzieś tam funkcjonowały sobie, powiedzmy, na drzewku, które na tym kawałku korzenia, na którym się znajduje bucefalandra, praktycznie bardzo szybko zaczęły ginąć, więc w mojej ocenie, już patrząc na tym etapie na efekty działania tej metody, możemy spokojnie powiedzieć, że na glony ona działa bardzo dobrze i że z tymi glonami sobie całkiem przyjemnie radzi. Zwróćcie uwagę też na to, że praktycznie chlapnąłem na jedną roślinkę wodą, a reakcję już mamy w połowie baniaka i to mimo tego, że filtracja tutaj nam nie działa. Co też mogę wam tutaj na tym miejscu powiedzieć, to jest to, że te nasze biedne budki na taką reakcję były poddane bardzo długo. Tu mamy zbiornik już, słuchajcie, tak mi się wydaje, po dłuższym czasie tego, jak zastosowaliśmy terapię, z godzina albo 2 godziny i widać po prostu, że cały czas nam ta woda bąbelkuje, cały czas coś w zbiorniku się dzieje. Osobiście powiem wam w ten sposób, po zastosowaniu takiej terapii, to co zauważyłem, to rzeczywiście wpływ wody na glony. Rzeczywiście, i to w szczególności przy tych mniejszych roślinkach. I tutaj to niewątpliwie zalanie taką wodą ERO sprawiło, że te moje małe, biedne roślinki pozbyły się w dużym zakresie glona, natomiast krasnorosty wyblakły, natomiast się nie oderwały od roślinek. I teraz pytanie, czy to czyścić ręcznie, próbować jakoś oderwać i mieć nadzieję, że tkanka zaniknie, ewentualnie w przyszłości krewetki to wyjedzą po kwarantannie takich roślinek, po tym jak one już przestaną sobie bąbelkować i przepłuczemy je solidnie w wodzie ze zbiornika, czy też czekać spokojnie. To nie wiem, ciężko mi jest to powiedzieć, natomiast jedna istotna rzecz jest taka, że na tym etapie eksperymentu tak naprawdę wynik mnie nie satysfakcjonował. Zakładałem, że pochlapanie tego wodą ERO sprawi, że wszystko będzie czyściutkie, piękne i tak dalej. Natomiast jak widzicie teraz, tak nie było. Tak nie było, roślinki są nadal obrośnięte i nadal jest ewidentny z nimi problem. Z racji na to, że z efektu, słuchajcie, moi drodzy, nie byłem do końca zadowolony, mając też to na względzie, że w zasadzie i tak te rośliny są w mocno opłakanym stanie, podjąłem drugą próbę, drugą, bardziej ekstremalną. Stwierdziłem, że i tak bardziej nie zamęczę tych roślin. Czyli wyciągnąłem roślinki ze zbiornika, jak tutaj widzicie,
i zabrałem się za nakrapianie tych roślinek wodą już poza zbiornikiem. Już tutaj tak, żeby wymierzyć dokładnie wodę, nie przepraszam, tylko utlenioną, żeby wymierzyć dokładnie wodę w to miejsce, które zakładałem, gdzie widziałem, że są krasnorosty, tak żeby może sprawić, że ta woda będzie lepiej funkcjonować i być może roślina niezanurzona w wodzie ładniej się oczyści z tych glonów. Jak widać przy małych roślinach, moi drodzy, to ta woda na takiej roślinie wielkich reakcji nie robi, więc co mądry Shrimp Time robi? Dokłada substancji, czyli kropimy dalej, no i liczymy, że coś się podzieje. Jednocześnie z uwagi na to, że mamy rośliny z różną wielkością liścia, oczywiście postanowiłem, że będę to testował na każdej z 3 roślin. Choć nie, czekajcie, nie na każdej. Dla porównania zrobiłem to na 2 roślinach, a największa odmiana bucki po prostu została niezakropiona i czekamy sobie, co z tym wyjdzie. Tu macie właśnie takie nakrapianie, żebyście mogli sobie z mniejszej odległości pooglądać, jak to mniej więcej wygląda. No ja wykonując to nie zauważyłem żadnych jakichś tam, powiedzmy, negatywnych oznak na listku, to żeby listek miał być jakoś przeżerany, żeby coś się działo z systemem korzeniowym bucki. Takie rzeczy, słuchajcie, tutaj się nie działy na całe szczęście. No ale powiedzmy ryzyko było cały czas. Tu macie już kolejną odmianę i również kropienie. Jak widzicie, staram się dotrzeć do tych miejsc, gdzie pojawia się glon, gdzie pojawia się krasnorost, tak żeby roślinki uratować. I co wam mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że ta metoda była bardziej skuteczna, ponieważ tu po takim zakropieniu dzień czy 2 dni doszło praktycznie do całkowitego wyblaknięcia krasnorostów, a glon już na roślinie nie funkcjonował. Nie mam tego jeszcze w ujęciu, ale postaram wam się za tydzień, 2 podrzucić zdjęcia tych roślinek po tym właśnie, jak trochę sobie odstoją, jak one wyglądają. To jak widzicie, w wypadku większego skupienia krasnala mamy jakąś reakcję tej wody tam, gdzie ten krasnal się pojawia. No i słuchajcie, to tyle w tej części. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie znać, jak wy sobie z krasnalami i glonami na buckach radzicie. Do następnego, trzymajcie się, cześć.